Dzień dobry. Jeśli szukacie lasera, który przetnie taką na przykład dechę 20 mm bez zająknięcia, to Atom Stack X20 jest właśnie dla Was. Zapraszam na film. Dzień dobry. Myślę, że temat laserów jest dość popularny aktualnie praktycznie na całym świecie. Dlatego też postanowiłem, że ta lista sprzętów, które u nas się pojawiły, będzie się powiększać, uzupełniać. Jest specjalna playlista, zobaczcie, tych modeli jest całkiem sporo, a dzisiaj Atom Stack X20 Pro, czyli kolejny sprzęt z wysokiej półki. Myślę, że nie ma sensu chyba już celować niżej niż dwudiodowe lub czterodiodowe zestawy i dzisiaj sprzęt Atom Stacka i to jest już fajny zestaw, bo musicie pamiętać, że przy pracy na laserze, pracy laserem musimy się zawsze uzbroić w co? W cierpliwość to oczywiście jedna rzecz, jeśli grawerujemy, ale w takie oto urządzenie, które tutaj już jest w zestawie, czyli kompresor. Sprężarka, która będzie Wam pompować powietrze do dyszy, tak zwanej tej air nozzle, czyli dyszy, która wtryskuje powietrze bezpośrednio, jakby okala wiązkę lasera. To Wam zrobię zbliżenie, zobaczycie, jak to jest tutaj rozwiązane. No i sama głowica prezentuje się tak. Jest to głowica o oznaczeniu M100, czyli głowica. Następnie sporo profili, bo oczywiście jakoś to musi się poruszać, prawda? Co jeszcze mamy w zestawie? Mamy panel sterowania, ponieważ tutaj Atom Stack przyzwyczaja nas do tego, że mamy jeszcze dodatkowy panel sterowania. Jeśli chcemy pracować bez komputera, to wgrywamy na kartę pamięci rzeczy lub wysyłamy do tej maszyny, a resztę robimy już zupełnie, że tak powiem, lokalnie. I to jest fajna rzecz, ponieważ nie angażujemy naszych komputerów, laptopów w długie prace, bo jeśli oczywiście tutaj chcemy zrobić coś na pełne pole robocze, no to, tak jak mówiłem, trzeba trochę poczekać. Więc po co czekać i zajmować komputer, jak możemy to zrobić właśnie przez ten mikrokomputer, mikrokontroler, który jest w środku. Tutaj mamy bramę. I co jeszcze? I ten cały komputerek, to jest to urządzenie. To jest po prostu genialne. Słuchajcie, że w takich małych, że tak powiem, obudowach zmieszczono praktycznie całe sterowanie. Również widzicie tutaj małą antenkę Wi-Fi, więc to również będzie działało po sieci. Czy coś jeszcze tutaj mamy, czy nie? Pianki, 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 więc to wszystko. Tradycyjnie dla Was muzyczka, żebyście się tutaj ze mną nie nudzili. A ja robię zbliżenie na stół i zaczynam składać ten sprzęt. Myślę, że która jest godzina? Idealnie 13. Sam jestem ciekaw, jak mi długo tutaj zejdzie. Ruszam z pracą.
Kilka dni poświęciłem, żeby pomęczyć X20 Pro i powiem Wam szczerze, było warto, bo naprawdę genialny sprzęt. Zaczniemy w takim razie od tradycyjnej tabliczki testowej. Sami zobaczcie. Żeby tutaj było widać może jeszcze jakiś jasny kolor, zobaczcie sobie, ile tych kratek udało się przeciąć na tej maszynie. I jest to faktycznie mega wynik według mnie. Również zwróćcie uwagę na tą część, która nie ma kompletnie żadnych przypaleń. Tam, gdzie ma wybrać materiał, wybiera, nie ma żadnych okopceń. Nie wiem naprawdę, jak to zostało osiągnięte, bo to nie jest pierwszy laser, który testuje o mocy czterodiodowy, o mocy w granicach 20 W. Nie jest to też pierwszy laser, który ma podawany nadmuch, ale takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Jest to super czyste, po prostu nie ma się tutaj absolutnie czego doczepić. I co najważniejsze, ja tutaj nie kombinowałem z włączaniem, wyłączaniem podawania powietrza z kompresora, tylko wszystko leciało na nadmuchu, więc teoretycznie te okopcenia być powinny, a ich tu nie ma. No i zobaczcie też to miejsce, czyli przy mocy 100, spokojnie nawet 400 mm i przecinamy tą płytę HDF, więc myślę, że można byłoby jeszcze pójść na 500 mm i również byłoby to przecięte. Naprawdę czapki z głów. Świetna sprawa. Dobra, kolejna rzecz, która oczywiście będzie Was wszystkich interesowało, tylko Panie Jarku, bo takich postów dostawałem mnóstwo, a jak tam, ile tam przetniemy, jaka grubość uda się na maksa pójść, tak? No to słuchajcie. Co tu mamy? Co tu mamy? Mamy tutaj sklejkę 12 mm, która brzeg ma taki, bo to jest ważne. To jest sklejka, nie wiem z jakich gatunków, ale ta sklejka jest bardzo lekka. Miałem taki materiał, więc rzuciłem to na laser. No i zobaczcie sami. To się w głowie nie mieści. I to jest cięte na raz, słuchajcie. Żeby nie było, że coś ściemniam. Ile to ma? 12 mm, tak? 12 mm. I to jest cięte na raz. Jedno przejście. Czujecie to? 12 mm sklejkę na raz ciąć. Cyk, cyk. Oczywiście te wszystkie, widzicie tutaj te elementy, które były do wybrania. To wszystko pięknie wychodzi. Tutaj sobie zostawiłem jakieś, żeby Wam to wycisnąć, żeby nie było, że ściemniam. Proszę bardzo. Wszystko pięknie zrobione. Prędkość 100, moc 100 i jedziemy sklejkę 12 mm na raz. Dobra. Czy to koniec możliwości? No to się zdziwicie, jeszcze bardziej. Mamy tutaj sosnę. Proszę bardzo. Sosna 20 mm na 2 przejścia. Da się, słuchajcie, taką dechę sosnową tniemy. Naprawdę aż trudno mi czasami uwierzyć, jaką moc mają te diody. Również to, jak bardzo skupiona jest ta wiązka, że mimo, że nie za bardzo mogę tutaj obniżać ogniskowej, ponieważ dysza od nawiewu jedzie tuż prawie nad materiałem, więc mamy tam tą płytkę, tak? Ta płytka to jest dystans maksymalny, który możemy wcisnąć, 4 mm. Więc jedynie 4 mm jestem w stanie obniżyć w dół nad materiał, czy zbliżyć się do materiału, żeby ogniskową troszeczkę przesunąć w dół. I to pomaga. To pomaga, więc jeśli brakuje Wam na grubości, to troszeczkę zjedźcie w dół. Dobra. Co dalej? A jak z prędkościami? Proszę bardzo. Tutaj również HDF-ka i jakaś grafika wektorowa, która widzicie ma mnóstwo linii, więc teoretycznie to powinno zająć
zająć ogrom czasu, ale jeśli zrobimy to na tym laserze i widzimy, że z tego miejsca tutaj możemy sobie odczytać, która linia tak naprawdę jeszcze jest dobrze widziana, to takie coś spokojnie na 5000, nawet bym się pokosił tutaj na 10 000, można byłoby puścić tą maszynę i będzie to zrobione doskonale. Więc jak sami widzicie, ta wiązka lasera pozwala nie tylko szybko grawerować, czy inaczej, nie tylko dobrze ciąć, ale również szybko grawerować. Tutaj mały przykład w fornirze, fornir Sapeli. Tutaj mamy wygrawerowane i ten grawer jest też dość głęboki już. Może tak Wam pokażę. Pokażę Wam tak, podświetlę. O, tak będzie widać. Czyli tutaj już ten czarny grawer wszedł dość głęboko i spokojnie to już się robi ażurowy materiał. Dobra, jedziemy dalej, bo fornir wiadomo jest materiałem cieniutkim. Tutaj mamy chyba w granicach 0,8 mm, ale jak najbardziej do takich prac również lasery LEDowe się nadadzą. Tutaj płyta MDF i mamy 6000 na 100 i znowu to 6000 to już jest, słuchajcie, moc wystarczająca, żeby to doskonale czuć pod paznokciem. To nie jest tylko rysunek. To już jest wycięte w głąb materiału, wygrawerowane. 6000 na 100. Dobra, jedziemy dalej. Później, mówię dobrze, pogonimy sobie maszynę trochę bardziej i mamy tutaj kilka testów wykonanych. To było chyba 5000, 10, później 15 i później już się mi to rozjechało. Więc oczywiście maszyna ma swoje limity. To nie jest tak, że możemy sobie jechać dowolnie, szybko. I tutaj również podpowiem Wam, że na jednej z grup facebookowych widziałem taki post, który użytkownik, nie pamiętam nika, ale narzekał, że on tam nastawia w maszynie jakieś prędkości, a wcale ta maszyna tak szybko nie jedzie. Oczywiście, że nie, bo maszyna maksymalne wartości lub optymalne wartości ma nastawione w sterowniku i tych się wartości trzyma. Lightburn bez problemu odczytuje te wartości, możecie sobie to sprawdzić i w razie czego zmodyfikować. Możecie zmodyfikować akcelerację, możecie zmodyfikować maksymalną prędkość, możecie również dostosować kroki, jeśli wymiarowo byłoby coś nie tak. Tutaj 5, 10, 15 tysięcy milimetrów jedzie i doskonale w takim lakierowanym HDF-ie to można rysować. Sprawdziłem również pracę w akrylu i tutaj mamy co? Mamy akryl pomarańczowy, mam akryl czarny i da się to tutaj ciąć oczywiście. Tutaj mam dosyć cienki akryl, bo mam chyba trójkę. I trójkę da się ciąć, chociaż powiem Wam szczerze, że ten brzeg tego akrylu nie jest jakiś najładniejszy. Ja jestem przyzwyczajony jednak do krystalicznej krawędzi przy cięciu laserem gazowym, więc da się to przeciąć. Do szablonów na przykład nie będzie to dla mnie miało znaczenia, jak estetyczny jest ten brzeg, ale dla oka jest to widoczne. Mam jeszcze coś. Tam stoi. Już po to idę. Skoro mówiłem o tym, że możemy tutaj ciąć z dużą prędkością, tak, czyli 300, 400, 500 mm, to postanowiłem wykorzystać tą prędkość i zrobić taki obiekt. I tutaj ilość tych detali jest olbrzymia oczywiście. Świetny model właśnie do płyty 3 mm i to wygląda po prostu genialnie.
zostawiam to sobie, bo wzorowe wykonanie. Naprawdę jestem ciekaw. Zobaczymy, tutaj mamy cięte coś. Czy to będzie brudzić rękę, czy też nie? Nie. Przy trójce to naprawdę jesteśmy w stanie dobrać parametry tak, że nie będzie nam to brudziło dłoni. I mimo tego, że tutaj mamy maszynę w Opolu 400×400, bez problemu takie obiekty jesteśmy w stanie zrobić. Wygląda to doskonale. No i oczywiście mówię, tutaj te detale robią robotę. Piękna sprawa. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tej maszynie? Oczywiście mamy tutaj ten panel kontrolny i może sobie tutaj zrobimy od razu jakiś szybki test. To pokażę Wam jeszcze to w użyciu. Mamy tutaj sklejkę chyba 2 mm i zobaczymy, czy uda nam się to obsłużyć. Mamy tutaj 2 mm pieska. Pojedziemy do domu. Dobra, jedzie. Ok, poszło. Kiedy materiał mamy ustawiony na stole, warto też sobie sprawdzić, czy te kontury nam się tutaj zgadzają. Pokaże nam po prostu miejsce. Wydaje mi się, że powinno to wcisnąć. Dobra. To co? Odpalamy w takim razie. Jedno przejście. How many passes? Jedno. No i leci. Zobaczymy, czy pomimo ruszającej się lekko sklejki to wypali. Myślę, że tak. No i tutaj też zwróćcie uwagę na to od razu, ile dymu się zaczyna wydobywać z tego wszystkiego. Słuchajcie, no nie ma tutaj zmiłu i jeśli ktoś chce pracować z tym laserem, to będzie potrzebna osłona i ten dym trzeba będzie zbierać, tak? Czyli tutaj polecam naprawdę filtry węglowe, osłona i filtracja, bo bez tego, no tutaj akurat przy sklejce to jeszcze pojawia się dym palonego drewna, nie? W większości. Plus jakieś tam spoiwo, które jest użyte. Jeszcze sekunda. Dobra. Mamy zrobione. No i zobaczmy, jak to wygląda. Jest, proszę bardzo. Nasz piesek wycięty. Cyk. Pięknie. I działa. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Mogę Wam pokazać jeszcze aplikację Atomstacka, ponieważ tutaj laser jest też z możliwością połączenia się po Wi-Fi i to bardzo dobrze. Wrzucimy sobie jakąś sklejkę, cokolwiek, ogniskowa, na oko, to nie ma znaczenia. I spróbujemy się teraz połączyć do aplikacji. Dla zmylenia aplikacja nazywa się Atomstack. Więc jesteśmy tutaj w niej. Teraz musimy połączyć się do lasera. I teraz tak. The Laser Engraver Hotspot jest już nazwany. Możemy sobie to wybrać w sieci Wi-Fi. Jest. Czyli łączymy się do lasera jako do hotspotu. Tak, mamy połączone bez internetu. Łączymy się i teoretycznie już to powinno działać. Zaraz zobaczymy. Weźmiemy sobie tutaj jakiś symbol. Możemy tutaj robić jakieś tam różne
Kombinację tego zostawimy tak jak jest, albo nie. Możemy tutaj również rysować, tak? Czyli damy dit, jedziemy dalej, jedziemy dalej. I jakie to ma mieć wymiary? Czyli tutaj mamy 92/70, może być speed 1000/500, niech będzie. Jest to uploadowane do urządzenia. W urządzeniu musi być tylko karta pamięci, o tym trzeba pamiętać. No i teraz tak, możemy tutaj sprawdzić, czy wszystko jest ok. Homujemy maszynę, jest ok. I przesuwamy sobie na pole robocze. Jeszcze trochę. I teraz możemy ustawić również punkt środkowy dla pracy, która będzie wykonywana. No, czyli powiedzmy, niech sobie to będzie tak jak jest teraz. Ustawiamy tutaj środek. Ustawione środkowo. Możemy również narysować frame dookoła wypalanego obiektu. Więc on nam pokazuje, gdzie to będzie robione. Wszystko gotowe. Możemy startować. I nasza praca w toku. Możemy tutaj również, tak jak pamiętam, zwiększyć troszeczkę prędkość albo moc. Zobaczymy. Damy trochę więcej. Może nawiew. Czy jeszcze szybciej? Dobra, przyspiesza. Ciekawe, ile max jest. Do 200. Dobra. No i praca sobie leci, więc zobaczcie, mając telefon w ręku, spokojnie jesteśmy w stanie odpalić tą maszynę, czy z pliku, który wcześniej przygotowaliśmy, czy z jakiegoś gotowca z bazy. To już wedle waszej woli. O kurde, tutaj nieźle na początku popaliło. Więc pamiętajcie również, blacha stalowa pod spodem i oczywiście plaster miodu, jeśli chcecie ciąć. Dobra, zatrzymuję to. To nie o to chodzi, żeby teraz tutaj palić. Tyle w temacie. Słuchajcie, uwierzcie mi, że jest tutaj coś zrobione naprawdę dobrego. Zastanawiam się właśnie, czy też może sam ten nawiew tutaj jest tak dobry. Nie wiem, ale według mnie jeden z ciekawszych modeli laserów, jakie tutaj u mnie pracowały w warsztacie. Już chcę wam pokazać tylko to miejsce. No, ono już tutaj też będzie wymagało czyszczenia, bo już ten opalony czubek widać, jak jest zabrudzony, więc to ogranicza również przepływ. Tam są dwie śrubki, więc jeśli chcemy zdjąć tą obudowę, to również można. Trzeba to tylko odkręcić. Szybka oczywiście tutaj jest polaryzacyjna, widać, jak ona się mieni, więc przez nią możemy patrzeć na wiązkę lasera. Nie używamy wtedy okularów. Troszeczkę się nagadałem, ale mam nadzieję, że przybliżyłem wam tą naprawdę doskonałą konstrukcję. Brać i pracować. Tylko pamiętajcie oczywiście okulary albo ta osłona bardzo blisko materiału, żebyście nie obserwowali wiązki lasera, nawet tej odbitej. Ona również jest szkodliwa. Dziękuję. Link tradycyjnie w opisie. Na razie, cześć.